Dzisiaj jesteśmy w Highland, jesteśmy w destylarni Glendronach. Ze mną 3 najnowsze whisky z tej destylarni, ale są to whisky wypuszczone dla Global Travel Retail. Są to whisky, które wyszły z serii House Edition. No i mamy tutaj 3 whisky w bardzo ładnych, kolorowych opakowaniach. Takie małe déjà vu dla mnie. Przypomina mi to troszkę Ode to the Valley, Ode to the Embers i Ode to the Dark, które wyszły na przełomie 24-25, a że destylarnia obchodzi w tym roku 200. rocznicę, z tej okazji wypuszczono właśnie m.in. te whisky. No i korzystając już z doświadczenia, jakie zrobiłem z poprzednią serią, tym razem po prostu kupiłem sample, aby sprawdzić, jak smakują te whisky, czy jest to tylko i wyłącznie marketing, piękne opakowanie, czy rzeczywiście każda z tych whisky poza wysoką ceną ma jeszcze coś do zaoferowania. No nie miałem jeszcze możliwości kosztowania tych whisky wcześniej, a jak widzicie, sample są pozamykane, także tu i teraz otworzę te sample i zrobię pierwsze podejście do tych najnowszych wypustów. Sprawdźmy razem, jak smakują najnowsze Glendronachy. Zapraszam! Witam serdecznie w kolejny piątek, tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, jesteśmy w Highland, jesteśmy w destylarni Glendronach. Ze mną 3 nowe whisky z nowej serii House Edition wypuszczonej dla Global Travel Retail. I myślę, że ten film zrobię w ten sposób, że po prostu będę przechodził z pokoju do pokoju. Zaczniemy od pokoju numer 1, będziemy w Sewilli, potem pójdziemy do pokoju numer 2, będziemy w Wenecji, a na koniec przejdziemy do pokoju numer 3, będziemy w Paryżu. Również w ten sposób podzielę ten film, robiąc rozdziały, co ułatwi Wam nawigację. Dobrze, zanim przejdę teraz do strony praktycznej i zacznę Wam podawać również informacje o tych wypustach, chciałbym wcześniej jednak pootwierać te sample i ponalewać je już do kieliszków, tak aby ta whisky miała również szansę troszeczkę pooddychać. No jak widzicie, kieliszki są już pełne. Od samego początku stoi tutaj na mojej prawej stronie Glendronach 12-letni. Jest to wersja bez filtracji na zimno, w naturalnym kolorze. Nie wiem, po prostu przygotowałem go tutaj, żeby ewentualnie mieć jakiś punkt odniesienia do bazy. Zaraz powiem dlaczego. No nie wiem, czy będę go w sumie potrzebował, czy nie, ale chciałbym go mieć pod ręką, ponieważ nie kosztowałem jeszcze tych wypustów i być może będzie mi to pomocne, kiedy skosztuję oryginalnej 12. Dobrze, pokój pierwszy, pokój sewilski, The Sevillian Room. Jest to whisky, która jest zabutelkowana w mocy 43%. Ponoć bez filtracji na zimno, ponoć naturalny kolor. Whisky ta, jako jedyna z tej serii, jest zabutelkowana w litrowej butelce, ale też ma najmniejszą procentowość. To jest to czerwone opakowanie. No jeśli chodzi o maturację, to jestem tutaj trochę rozczarowany, jeśli chodzi o informacje, które są podane, brak takiej transparentności, jakie beczki, ile beczki, czy finish, czy maturacja i tak dalej, więc będę posługiwał się tym, co znalazłem na opakowaniach, co znalazłem po prostu na stronie samej destylarni i wszystkie 3 te whisky mają tą samą bazę, czyli Sherry Oloroso plus Sherry PX. Ale w jakim stosunku, jak długa była pierwsza maturacja, no niestety tego nie mogę powiedzieć. Różnią się jedynie jak gdyby udziałem trzecich beczek, ale też nie jestem w stanie Wam tutaj powiedzieć, czy to była maturacja części destylatu w tych beczkach, czy był to finish i jak długi był ten finish. No dla mnie brzmi to troszeczkę wszystko bardzo enigmatycznie, bardzo marketingowo i mam nadzieję, że po prostu te wypusty się w jakikolwiek sposób obronią. Niemniej, pokój numer 1, czyli Sevillian Room, mamy tutaj Oloroso, PX-a i mamy Palo Cortado, czyli mamy 3 razy sherry. Jeśli chodzi o cenę, w Niemczech około 79 euro, w Holandii około 65 euro. Jest to najtańsza butelka w tym zestawieniu, oczywiście i największa, ale też z najniższą procentowością. Dobrze, to przejdźmy teraz do strony praktycznej i sprawdźmy, jak smakuje The Sevillian Room, czyli pokój pierwszy. Sprawdźmy, jak jest na nosie.
No i muszę powiedzieć, że jest fajnie, że jest bardzo ciekawie. Bardzo wyraźnie czuję Palo Cortado. No muszę powiedzieć, że samą bazę, czyli Oloroso i PX-a, czyli takiego Glendronacha, jak na przykład znamy tutaj w 12, raczej w tym momencie ciężko mi wyczuć. Jest bardzo fajnie. Czuję pomarańcze albo skórkę z pomarańczy. Jest również tak kwiatowo, jest kremowo i oleiście. O ile może być oleiście na nosie, ale jest taki fajny zapach, takie mgiełki, takiego czegoś oleistego. Zapach migdałów. I jak na razie to, co odczuwam na nosie, są to raczej takie wytrawne klimaty. Oczywiście mam tu coś owoców, mam tu brzoskwinię, morelę, mirabelkę, ale im więcej teraz wącham, to jest tak fajnie, wytrawnie, orzechowo, ale tak oleiście orzechowo. No muszę powiedzieć, że pachnie elegancko. 43%, no nie mamy tutaj zbyt wysokiej procentowości. Jest to whisky bez deklaracji wieku, nie wiem, czy o tym wspomniałem. Każda z tych whisky nie ma deklaracji wieku. No jest tu coś takiego, jak właśnie olejek migdałowy. Taki olejek, jak dodajemy czasami do ciasta. Skórka z pomarańczy. Oj, teraz więcej Oloroso. No pierwszy raz, że tak powiem, trochę doniuchałem się do sherry Oloroso. Troszkę teraz więcej czerwonych owoców, ale dalej jest wytrawnie. Takich akcentów z PX-a jak na razie tutaj wyraźnie nie wyczuwam. Może jednak wspomogę się 12. Nalałem sobie tej 12 wcześniej do kieliszka, tak żeby powiedzmy się skalibrować. Ile ma 12%? Chyba 46, nie? Bo jednak na nosie jest ostrzej tutaj, tylko to jest ta wersja bez filtracji na zimno. I tutaj mam więcej, o wiele więcej takich aromatów z sherry Oloroso, jak i przypraw z PX-a. I nie mam zamiaru teraz opisywać, co tutaj czuję. Chodzi mi bardziej o to, aby mieć punkt odniesienia. I wracam do Sevillian Rum. Jest delikatniejsza, jest bardziej kremowa. Teraz wyraźnie więcej pomarańczy. Powiedziałbym, że taki budyń pomarańczowy, albo nawet taki pomarańczowo-karmelowy. Więcej słodyczy, mniej przypraw, o wiele mniej przypraw i mniej ostrości na nosie. W porównaniu do oryginalnej 12 bez filtracji na zimno. No ciekawy jestem, czy te whisky naprawdę nie są filtrowane na zimno. Jak na razie powiem tak, bardzo fajnie na nosie. Powiem tak, z jednej strony intensywnie, owocowo, ale też tak elegancko dystyngowanie. 43% alkoholu, no jest ładnie ułożony ten alkohol, ale ta whisky też nie jest zbyt mocna. No ale pomimo wszystko doceniam to tutaj w tym momencie, ponieważ znam inne whisky, które mają 43%, albo nawet 40% bez deklaracji wieku, gdzie ta alkoholowość jest bardziej uwydatniona. Tutaj trzeba powiedzieć, jest to fajnie ułożone. No bardzo fajnie teraz tak wytrawnie. Teraz wyraźnie ten dąb, klimaty sherry Oloroso
i Palo Cortado razem, no powiem wam, ta whisky ma coś w sobie. No ma coś w sobie. Jest bardzo ciekawa. Czy jest ciekawa za tą cenę? No to zobaczymy. Ale jak na razie na nosie, no nie mogę powiedzieć o niej nic złego. No fajne, wytrawne klimaty. No mamy tutaj 3 rodzaje beczek po sherry. Mamy tutaj Oloroso, mamy PX-a i mamy Palo Cortado. No jak na razie na nosie wszystko gra. Sprawdźmy, jak jest na języku. Co to było? No muszę szybko mówić, jak smakuje, bo za chwilę zapomnę, bo prawie nic już nie zostało na podniebieniu na języku. Przeminęło z wiatrem. Mogę teraz mówić coś o finiszu. No dobrze. No smakuje krótko i fajnie. No nie wiem, jak to powiedzieć. No fajnie, no powiedzmy tak. No dobra, może zacznę od końca. No teraz jest całkiem fajnie. Bardzo fajny, przyjemny dom, bardzo fajne przyprawy, bardzo fajna wytrawność. Posmak po jakiejś takiej konfiturze, powiedziałbym z mirabelek i z pomarańczy, gdzie mamy również troszkę skórki z pomarańczy i troszeczkę takiej goryczy, ale jest to bardzo, bardzo przyjemne. Orzechy, prażone orzechy. Kawa z mlekiem. Ale już zapomniałem, co było na początku. Naprawdę, już zapomniałem, co było na początku. No powiem wam szczerze, tak szybko to przeminęło. No dobra, powącham i zrobię jeszcze drugiego łyka. Teraz przez moment poczułem, że ten alkohol jest trochę młodszy, ale nie jest to jakaś taka młodość, która by mi przeszkadzała. No jest fajnie, jest fajnie. Są tu też takie elementy troszeczkę zielone. Nie wiem, coś z ziół, może jakaś taka zielona gałązka z drzewa, albo takie orzechy włoskie, które mamy prosto z drzewa. Jak je rozłupiemy, one jeszcze mają taką jasną, zielonkawą skórkę, coś takiego. Ale bardzo mi się tutaj to podoba. Tylko mam ten kieliszek przy nosie i to jest stałe, to jest konstant. Za każdym razem, kiedy się zaciągnę, czuję coś fajnego. Czuję te kwiaty, czuję tą pomarańczę i to jest naprawdę ciekawe. No ale na języku, no dobra, drugiego łyka zrobię. Nie wiem, co powiedzieć. No nie wiem, no przelatuje to przez moje gardło, jakbym pił jakiś soczek. No powiem tak, jak dla mnie jest to zbyt cienka whisky, zbyt mało substancji, zbyt krótki finish. Nim zacznę się zastanawiać, co czuję, to już praktycznie jesteśmy przy finiszu, który już wam opisałem i nie mam zamiaru tego jeszcze raz robić. Wybaczcie mi. No nie wiem, no z jednej strony jest fajnie, 2 sekundy, no i koniec. Czy to jest whisky, którą się będzie dobrze piło? Myślę, że dla osób, które nie lubią zbyt mocnych whisky, albo lubią takie łatwe whisky, które się łatwo, bez problemów popija, to będą zadowoleni. Czy będą zadowoleni z ceny? Myślę, że nie. No nie wiem, co powiedzieć. Jak dla mnie
Fajnie na nosie, naprawdę fajnie na nosie, bardzo ciekawie. Mamy 3 rodzaje beczek po sherry. Te Palo Cortado tutaj jest obecne. No i powiedzmy poniekąd na tym finiszu również je wyczuwam. No muszę powiedzieć, ten finish jest fajny, no ale sam finish, któremu dałbym powiedzmy 3 punkty na 5, nie obroni tej whisky. Znam inne wypusty, które mają też taki fajny finish, a nie kosztują tyle, a smakują troszeczkę lepiej i coś więcej dzieje się na języku. No nie wiem, może zrobię tak, no nie mogę tak robić za każdym razem, bo troszkę tych łyków jeszcze przede mną, ale skosztuję ociupinkę tej 12, tak z ciekawości. No nie ma o czym gadać, no nie ma o czym gadać. O, fajnie. No i tu się dzieje, tu mam jakieś przyprawy, mam troszeczkę imbiru, czuję wyraźnie IPX-a i czerwone owoce, teraz jakieś śliwki wyszły. No dobra, nie będę teraz opisywał tego, co czuję w 12. Polecam tą 12, a szczególnie tą bez filtracji na zimno i naturalnym kolorze. No dobrze, to krótkie podsumowanie odnośnie Sewilli. Ładne opakowanie, litrowa butelka, najtańsza butelka w tej serii i obawiam się, że wiele osób, chcąc kupić jakąś butelkę z tej serii, właśnie sięgnie po ten wypust, bo po pierwsze jest najtańszy, a po drugie jest największy. Mamy tutaj litr whisky. Czy ten litr whisky jest wart tych nawet 65 euro? Moim zdaniem nie. Troszkę mam obawy, jak będzie dalej, ale zrobię mały reset i przejdziemy do Wenecji. Dobrze, jestem z powrotem. Pokój numer 2, pokój wenecki. Divination Room. Jest to whisky, która jest zabutelkowana w mocy 46%. Jest to whisky prawdopodobnie bez filtracji na zimno i w naturalnym kolorze. Jeśli chodzi o maturację, mamy tutaj oczywiście tą bazę, czyli mamy Oloroso i PX-a i dodatkowo mamy Amarone. Ale zarówno jak w jedynce, jak i w trójce nie wiem, czy to jest finish, czy to jest pełna maturacja, jak wielki jest ten wetting, ile tam jest beczek, po prostu to wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć. Jeśli chodzi o cenę, butelka 0,7 litra kosztuje w Niemczech około 87 euro, w Holandii 75. Nie podaję polskich cen, ponieważ nie znalazłem cen tych whisky w Polsce na żadnej stronie internetowej. Dobrze, przejdźmy do strony praktycznej. W mojej ręce pokój wenecki. Mamy tutaj dodatkowo beczki po Amarone. Ostatnio, dzięki uprzejmości Tomka, miałem możliwość skosztowania Glasgow, który chyba miał finish, no już nie pamiętam, czy finish, czy maturację, w beczkach po Amarone. Rewelacyjna whisky. Będę musiał sobie kupić butelkę. Więc moje oczekiwania odnośnie Glendronacha, gdzie mamy również Amarone, no są nieco większe. Sprawdźmy, jak jest na nosie. No i tutaj jest o wiele lepiej. Tutaj mamy 46% i od razu to czuć. Nie chcę przez to powiedzieć, że alkohol jest bardziej odczuwalny, ale ta whisky ma więcej substancji, ta whisky jest bardziej intensywna, jest ciekawsza. Bardzo fajnie, czerwone owoce. Mamy takie ciemne czereśnie, powiedziałbym takie ciemne wiśnie, czarną porzeczkę. Oczywiście czuję również tą bazę z Glendronacha, czyli czuję wyraźnie beczki po Sherry Oloroso, jak i więcej PX-a, o wiele więcej niż w pokoju numer 1. Ciemna czekolada, wiśnie. No muszę powiedzieć, że bardzo fajny klimat. Taka lekka kwasowość po winie, ale bardzo fajny klimat. Takie wytrawne klimaty. Mnóstwo czerwonych owoców.
Mamy tutaj i leśne jagody, i jeżyny. A to wszystko w takim fajnym, wytrawnym wydaniu. No muszę powiedzieć, na nosie rewelacja. No dobra, może niech nie przesadzam, że rewelacja w porównaniu do pokoju pierwszego. Bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. No dobra, ale sprawdźmy, jak jest na języku. Dobra, mam czereśnie, ale powiedziałbym takie czereśnie z kompotu, takie nie za słodkie. Mam wiśnie, mam czarną czekoladę. Bardzo fajnie teraz śliwka. Mam więcej przypraw. Mam trochę goździków. Fajna wytrawność. Troszeczkę goryczki, troszeczkę tanin, ale bardzo przyjemnie. No ale to wszystko. No ale to wszystko. No słuchajcie, to jest moje pierwsze podejście do tych wypustów. Nie miałem możliwości skosztować ich wcześniej. Nie chciałem otwierać też wcześniej tych sampli, aby się z nimi zapoznać. Myślałem, że będzie ciekawie, jak zrobię to tutaj przed kamerą. No ale przy pokoju weneckim mam taką samą dziurę na języku, jak miałem w pokoju Sewilli. Jest finish, jest tam jakaś taka baza, podstawa i czuję coś na języku. Jest to przyjemniejsze, mam wrażenie, że jest to przyjemniejsze, bardziej czerwono-owocowe, bardziej w kierunku takich czarnych czereśni, wiśni, ale bez cukru. Troszeczkę więcej przypraw niż tutaj. Tutaj było bardziej pomarańczowo, bardziej migdałowo, chociaż tam też były te orzechy włoskie. Tutaj bardziej orzechy laskowe. Ta whisky kosztuje 87 euro. No na nosie, no to powiem tak, naprawdę na nosie jest świetnie, na nosie jest świetnie. To, co obiecuje mi na nosie, no jest rewelacyjne. No mogę powiedzieć spokojnie rewelacyjnie, przynajmniej tutaj w tym zestawieniu. Niech powącham 12. No to muszę powiedzieć tak, dobra, in plus, 46% in plus. Fajnie alkohol ułożony, ukryty, nie czuję młodości alkoholu, tutaj wącham 12, no i nie mam tutaj zbyt dużej przepaści pomiędzy tymi wypustami. Nie mogę powiedzieć, że ta jest dużo młodsza. Na nosie jest bogatsza, ma tą bazę, co mamy tutaj, plus naprawdę sporo Amarone i to naprawdę w fajnym wydaniu. O ile na nosie bym powiedział tak 4,5 gwiazdki na 5, to na języku, dobra, drugi łyk. Dobra, trochę lepiej teraz. Mam więcej kakao, bardziej taka kremowa, oleista teraz. Fajnie te wiśnie w alkoholu. Jakieś takie ciasto. No idzie to w kierunku takiego Schwarzwaldtorte, tort szwarcwalski. Dzieje się trochę więcej niż w jedynce.
Powiem tak, to nie jest zła whisky i gdybym miał na przykład do wyboru tą butelkę albo podstawową 12, no dobra, no niech nie przesadzam. Powiedzmy podstawowa 12 nie kosztuje około 40 euro i powiedzmy ta by kosztowała około 45-50 euro, to myślę, że byłaby to nawet i ciekawa propozycja, a choćby dlatego, żeby zobaczyć, jak smakuje Glendronach, który ma jakiś finish, albo nie wiem, część destylatu była maturowana w beczkach po Amarone. No i jest to naprawdę ciekawe. Lubię finisze po Amarone. No muszę powiedzieć, że akurat to jest coś, co mi bardzo podchodzi. I muszę powiedzieć, że na pewno Wenecja smakuje mi bardziej niż Sevilla. Dobra, może zrobię mały krok do tyłu. No ta jest delikatniejsza, to nie ma o czym gadać tutaj. No. Ta jest po prostu tutaj, powiem tak, tutaj czuję te 46% w sensie intensywności, przynajmniej na nosie. A tutaj nagle jakbym zszedł na 40%. Ta jest taka wyłagodzona, taka naprawdę, no, to samo, co mieliśmy, że tak powiem, przy nowym Glendronachu 12, to samo, co mamy przy Ode to the Valley, Ode to the Embers i tak dalej, chociaż Ode to the Dark akurat była bardzo ostra, nieprzyjemna, no nie miałem zbyt fajnego doświadczenia z Ode to the Dark. Dobra, mały łyczek jedynki. Oj, ale poczułem teraz młodość destylatu. Teraz, w tym momencie, poczułem grapę, po prostu idzie w kierunku grapy. Poczułem wyraźnie młodość destylatu tej whisky. No, ten łyk nie był fajny. Dobrze, no to już znacie moje zdanie na temat jedynki. Dwójka nieco lepsza. No to cała nadzieja teraz w pokoju numer 3, czyli w pokoju paryskim. Mały resecik i zaraz wracam. Whisky numer 3, The Parisian Room, czyli pokój paryski. Jest to whisky, która jest zabutelkowana w mocy 49% ABV, ponoć bez filtracji na zimno, ponoć naturalny kolor. Jeśli chodzi o maturację, mamy tutaj tą samą bazę co w jedynce i w dwójce, czyli mamy beczki po Oloroso i PX-ie, a tutaj dodatkowo mamy beczki po koniaku. Jest to butelka 0,7 litra i w Niemczech można ją kupić za 99 euro, w Holandii widziałem ją za 85 euro. Czyli jest to najdroższa butelka w tym zestawieniu, a jednocześnie butelka, która ma najwyższą procentowość. Powtórzę, 43, 46, 49% alkoholu. Dobrze, w mojej prawej ręce pokój paryski, pokój numer 3. No dobrze, sprawdźmy, jak jest na nosie. No jest bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. No ale o ile się nie mylę, to przy każdym pierwszym niuchu, przy tym kieliszku tak powiedziałem. Ale jest to taki fajny klimat, który przypomina mi trochę Kilchomana po koniaku. Oczywiście ta whisky jest nietorfowa, jak każda z nich tutaj, ale pięknie jest. Sporo rodzynek i to takie rodzynki w alkoholu. Dobra, możemy powiedzieć rodzynki namoczone sherry albo namoczone koniakiem. Suszone owoce, mamy figi, mamy daktyle, ale sporo tych rodzynek. Jest i coś jabłka, ale powiedziałbym, że takie pieczone jabłko, migdały, ale troszeczkę inaczej niż tutaj. I taka fajna oleistość. No czuć, jakby ta whisky była gęsta. Oby.
No dobrze, sprawdźmy, jak jest na języku. No wreszcie coś się dzieje. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Jest słodko, jest czerwono-owocowo. Mam te suszone owoce, mam figi, mam daktyle, ale również mam taką słodką brzoskwinię, słodkie pieczone jabłko, mnóstwo rodzynek. No muszę powiedzieć, że jest fajnie, przyjemnie słodko. Mamy przyprawy, mam goździki, mam cynamon, jest troszeczkę imbiru również, z przodu troszkę przyprawowości, ale bardzo przyjemnie. Fajna substancja, fajne ciało, no bardzo fajna whisky. Ok, powoli z tym, bardzo fajna. Fajna whisky. Oczywiście odnoszę się do tego wypustu na tle tych pozostałych. Powiedziałbym, że ku finiszowi bardzo delikatna, pomimo tego, że ma 49%, bardzo fajnie ułożona. No nie czuję tutaj młodości destylatu. Te 49% tutaj dodaje substancji, dodaje więcej smaku. Wreszcie, no nie chce mi się do końca wierzyć, że tutaj nie było filtracji na zimno. No dobrze. No pięknie, pięknie. No muszę powiedzieć, na nosie to jest coś, co uwielbiam. No ta whisky na nosie spokojnie 5/5, naprawdę. Jeśli ktoś lubi whisky, które są finiszowane w beczkach po koniaku, to będzie tutaj zachwycony. Czy będzie zachwycony ceną 99 euro? Na pewno nie. Nawet lekko takie nuty, bym powiedział teraz, marcepanowo-skórzano-tytoniowe. No wreszcie mam jakąś porządną whisky w ręku. No muszę powiedzieć, że w końcu coś, na co czekałem. Wezmę tą 12 też, tak do porównania, skoro zrobiłem to przy jedynce i przy dwójce. Ok, na nosie jest słabiej niż tutaj, ale wyraźnie czuję tutaj tą bazę. Mówię o Oloroso i PX-ie. No to muszę powiedzieć, właśnie teraz na nosie robi wrażenie bardziej ułożonej. Jest bardziej ułożona niż ta 12. I pytanie, czy jest tak ułożona, lepiej ułożona, bo te beczki były takie fajne i tak fajnie ją ułożyły. Czy robi wrażenie tak fajnie ułożonej, bo na przykład ta whisky nie jest filtrowana na zimno. Jeśli ją zestawię bezpośrednio z 12, która jest filtrowana na zimno, to wyczuję na nosie wyraźnie tą różnicę. Między innymi właśnie przez te przyprawy, które czuję tutaj na nosie. W tej 12 filtrowanie na zimno, ona jest taka łagodna, taka delikatniusia, ta nie jest. A ta właśnie teraz jest delikatniejsza, taka bardziej wymuskana na nosie w porównaniu do tej. Dlatego wziąłem tą whisky tutaj do zestawienia. Skoro oni uważają, że ona nie była filtrowana na zimno, przyjmuję to. Ale moje zmysły, że tak powiem, no nie chcą temu przyklasnąć. Na nosie bardzo ciekawa whisky. Dobra, czas na drugiego łyka.
No fajnie, fajnie jest. Fajnie jest. Teraz z przodu na języku wyraźnie wpływ beczki po PX-ie, fajne przyprawy, cynamon, goździki, sporo słodyczy tutaj z przodu, jak i na bokach języka. No fajnie. Daktyle. Fajnie, figi, rodzynki. No świetnie, no świetnie, no jest dobrze. No jest dobrze. No muszę powiedzieć, na pewno najciekawsza, moim zdaniem najciekawsza whisky tutaj. Dobra, mały krok do tyłu, tak z ciekawości już teraz, do Amarone. W sumie nie podsumowałem, nie? Amarone, ale zrobię to po prostu przy wspólnym podsumowaniu. Bardzo kremowo, czekoladowo. Teraz również bita śmietana, taki ciemny biszkopt. Mamy wiśnie w alkoholu, czyli naprawdę tort szwarcwalski w pełnym wydaniu w tym momencie. No pięknie, no kurczę, no jeśli chodzi o nos, no one pięknie pachną, ale na języku słabo, no niestety słabo. One by musiały po prostu mieć te 50%, bo nie są już filtrowane na zimno, więc te 50% na pewno by tutaj pomogło. No to tutaj teraz taka piwniczka, fajna piwniczka teraz wyszła. Rodzynki piwniczka, ale i winogrona. Ta jest bardziej wytrawna na nosie niż Amarone. No nie wiem, tutaj też jest wytrawnie, ale bardzo, bardzo czerwono-owocowo. Te wiśnie, ten tort szwarcwalski. Mam wrażenie jednak, że ta Amarone jest intensywniejsza. Jak tak dłużej trzymam ten kieliszek teraz na nosie i mój nos przyzwyczai się do zapachu tej whisky i przejdę teraz do trójki, to na początku jest dziura. Dobrze, powiedziałem 5 na 5 na nosie, tu powiedziałem 4,5 na nosie. Zmieniam. 5 na 5 na nosie i 5 na 5 na nosie. Na nosie bardzo fajne whisky. Czy warto wydać tyle pieniędzy, aby powołać takie fajne whisky? No myślę, że nie, no myślę, że nie. Dobra, skosztuję sobie jeszcze Amarone. Mam troszkę więcej gorzkości teraz, więcej tanin. Mam tą ciemną czekoladę, tak 70-80% w tym momencie. Ten tort szwarcwalski dalej jest, ale troszkę więcej goryczy, troszkę więcej tanin. Taki leciutki, kwaśny smak po winie. Dobra. I trójka. Ok. Ok. No słabiutko teraz. Słabiutko teraz. Ok. Mam te daktyle, mam te suszone owoce, mam figi, mam rodzynki. Ale muszę powiedzieć w tym miejscu, że jednak dwójka podchodzi mi w tym momencie bardziej. Ok. Żeby dopełnić wszystkiego, a niech tam, skosztuję sobie grappy z Sewilli. No i jest trochę tej pomarańczy. No dobra, no tak jakbym zrobił sobie tosta, ale bym go troszkę przypalił
Troszkę dał masła, ale tak ledwo dał tego masła i dał takiego dżemu z pomarańczy, gdzie mam trochę skórki z pomarańczy. Ale tego dżemu dałbym też tylko troszeczkę, tak. I tak bardziej czuję gorzkość, że tak powiem, tej przypalonej grzanki. Nie, ona nie jest torfowa, nie o to mi chodzi, ale chodzi mi o taki smak troszkę takiego prażonego drewna. Oj, oj, oj. No dobra. Napiję się wody i zaraz wracam. Dobrze, przejdźmy do podsumowania. No słuchajcie, to są sample, jasne. Nie mam pełnych butelek, nie dałem tym butelkom odetchnąć pół roku. Po prostu mam sample, dlatego że nie mam ochoty wydawać ponad 200 euro na jakieś eksperymenty marketingowe, tylko po to, aby Wam powiedzieć to, co Wam powiem. I oczywiście jest to moje również pierwsze podejście do tych whisky, ale też tak właśnie to zaplanowałem, też w ten sposób chciałem to zrobić. Nie wiem, czy drugie podejście by coś więcej wniosło. Przy drugim podejściu miałbym już troszeczkę więcej w głowie i wiedziałbym, jak do nich podejść, ponieważ pamiętałbym wszystko z pierwszego podejścia, a chciałem tego uniknąć. Chciałem teraz naprawdę na spontana otworzyć te sample i zobaczyć, jak ta whisky do mnie przemawia. I wiedząc, jak było z poprzednią serią, albo Corężem, przepraszam, Ode to the Valley, Ode to the Embers, Ode to the Dark, z premedytacją wziąłem te sample i chciałem skosztować te whisky tutaj przed kamerą po raz pierwszy i absolutnie nie żałuję. I nie żałuję również tego, że kupiłem właśnie sample. Wręcz myślę, że żałowałbym, gdybym kupił butelki. Więc idźmy dalej. Mamy tutaj piękne, kolorowe opakowania, mamy do tego piękną historię na temat House Edition i kolejnych pokoi i na temat historii opowiadanych w tym domu, na temat różnych wypraw w różne zakątki świata. Dlatego każdy pokój ma inną nazwę. Dlatego mamy tutaj Sewillę, mamy tutaj Wenecję, mamy tutaj Paryż. Nie wiem, czy otworzyli sobie furtki również na inne wypusty. No, fajna historia, fajne opakowania, na pewno bardzo marketingowa historia i opakowania. To jedna strona. Druga strona, taki trochę brak szacunku dla ludzi, którzy lubią whisky, którzy kochają whisky, którzy interesują się whisky. Ponieważ poza procentowością i danymi o tym, że ponoć nie są filtrowane na zimno i mają naturalny kolor, nie wiemy nic więcej. Ile było tych beczek? Czy to była maturacja? Czy to był finish? Jak długi był ten finish? I tak dalej, i tak dalej. I to troszeczkę mnie zniesmacza, bo to znaczy, że mamy konkretny target, mamy konkretną grupę docelową. Whisky idzie na lotnisko, mamy litrową whisky, która świetnie kolorowo wygląda i summa summarum, w sumie jakbyś tak na szybko się jej napił, powiedziałbym, kurczę, ale fajna whisky. Prawdopodobnie czy latem, czy zimą jest tak łagodna, że przeleci przez ciebie, przeleci przez twoje gardło, poczujesz ją jedną sekundę czy dwie, na końcu masz bardzo fajny posmak pomarańczy i powiesz, wow, fajna whisky, fajna pamiątka. No i chyba o to chodzi, no ale nie mam zamiaru im tego zarzucać, bo travel retail to travel retail i chcą ekstra coś zrobić dla travel retail. No i fajnie, że zrobili, nie ma sprawy. Jest coś innego, coś ciekawego, bardzo kolorowego, coś innego niż u innych, że tak powiem. No i to nie jest nic złego. Ceny, no widzicie sami jakie ceny. Dla mnie tutaj cena-jakość przy żadnym z wypustów się nie zgadza. No w tej chwili w sumie bym powiedział, albo przychylał się do tego, że dwójka najbardziej mi podeszła, czyli Wenecja. No i nawet jakbym kupił ją u Holendra za 75 euro, to kupię chyba w tej cenie właśnie Glasgow Amarone i wiem co mam i wiem jak to smakuje i wiem, że to również nie ma filtracji na zimno i ma naturalny kolor, ale ma jeszcze więcej procent. Chyba 53% ma tamta whisky, którą polecam. Muszę sobie kupić tą butelkę. No słuchajcie, no. Jeśli będę miał ochotę na Glendronacha, to po prostu napiję się tej 12 bez filtracji i w naturalnym kolorze i przypomnę sobie, jak smakuje ta baza. Jeśli chodzi o zapach, jeśli chodzi o nos, no to jest fajnie, no czuć różnicę pomiędzy jedynką, dwójką i trójką, czuć wyraźnie, tutaj te beczki po Palo Cortado, tutaj po Amarone, tutaj po koniaku, nie ma o czym gadać, na nosie jest fajnie,
ale to mi jest za drogo, żebym wydał tyle pieniędzy na whisky tylko po to, aby je powąchać. Co prawda lubię bardzo wąchać whisky, a szczególnie jak są to dobre whisky, albo ciekawe whisky, mają coś do zaoferowania. No i nie ukrywam, to są dość ciekawe whisky. Nie jest to taki przeciętny Glendronach, tylko Glendronach plus, jeśli chodzi o nos. Ale na języku no jest już słabiej. Oczywiście tutaj było coś lepiej, tutaj też było coś lepiej, bo tutaj te 49% jednak coś pomogło. Być może gdyby ta miała więcej procent i ta miała więcej procent, byłoby jeszcze lepiej. Powiem tak, gdyby ta Amarone kosztowała 45-50 euro, myślę, że bym ją kupił. No sorry, za 7 dych ile kosztuje? O kurczę, 75 u Holendrów. Nie kupiłbym tej whisky, po prostu nie kupiłbym tej whisky. Wystarcza mi to, co mam. Mam po prostu te sample, skosztowałem, dowiedziałem się, że jest nowa seria, House Edition, że są nowe Glendronachy i to mi wystarczy. No nie wiem, czy mam tu jeszcze powiedzieć coś więcej. Mam wrażenie, że jednak wszystko już powiedziałem. Również mój wyraz twarzy przy testingu też mówił wiele. No, taka jest moja subiektywna ocena tych wypustów. Fajne, kolorowe opakowania, wysoka cena, dużo tam, dużo marketingu, no i tyle. No czy to są złe whisky? Nie chcę powiedzieć, że to są złe whisky. To są pijalne whisky i na pewno niejednemu z Was ta whisky podejdzie. Ale jeśli mam dać za tą whisky, nie wiem, 90 euro, no ludzie, za 90 euro to ja kupię naprawdę, no nie wiem, w tej chwili za 90 euro idzie kupić 16 Bruichladdich, 16-letniego Bruichladdich Organic. Ta whisky bije tego Glendronacha na łeb, na szyję swoją jakością i tym, co daje. No dobra, przepraszam za tą prywatną wycieczkę, dobra. Albo tak jak już powiedziałem, Glasgow, Amarone. Nie wiem, cena, jakość jak dla mnie tutaj się nie zgadza, jest ładnie, jest kolorowo, dużo tajemnicy przy tym wszystkim, fajna historia, opowiedziana fajna historia, żeby coś sprzedać. Mają prawo jasne, jak najbardziej, travel retail, jak najbardziej. Czy polecam? Nie polecam tych wypustów. Mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób ten film był dla Was przydatny i że podobał Wam się ten film. Dziękuję za to, że jesteście ze mną, że oglądacie moje filmy, że podbijacie moje filmy. Dziękuję za Wasze lajki, za wszelkie komentarze i do zobaczenia następnym razem. Cześć!